Siemanko, witamy na kanale Mototox. Przed nami nowy, ale trochę stare MT-125 model 2025. Oglądajcie. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji. Klikajcie dzwoneczek, zostawiajcie komentarze, my chętnie odpowiadamy i jakby dzięki temu nasz kanał się rozwija. Jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu. A przed Wami kochana przez użytkowników prawa jazdy kategorii B maszyna, czyli MT-125. Czy jest to najlepszy naked bike pojemności 125 na rynku? Myślę, że spokojnie należy do tego grona. Przede wszystkim jego najlepszą cechą jest to, że jest to duża maszyna. Maszyna, na której spokojnie osoby o wzroście 1,85 m czy nawet 1,90 m będą się czuły w miarę komfortowo i nie będą wyglądały na nim jak powiedzmy na psie. Osoby w średnim wzroście będą się czuły bardzo komfortowo. Słuchajcie, przed Wami trochę zupgrade'owana wersja MT-125, choć może wizualnie tego nie widać, ale model 2025 przyniósł tutaj sporo zmian. A dodatkowo cenna informacja, co dla osób bardziej postawnych, które chciałyby z tego motocykla korzystać. Jaki udźwig ma ta maszyna w kwestiach homologacyjnych, tego dowiecie się na końcu filmu. Przed Wami stara, nowa MT-125, co zmieniło się w modelu bieżącym. Jeżeli chodzi o aspekty wizualne, jakby mamy tutaj wszystko praktycznie to samo, czyli silnik pojemności 125 o mocy 15 koni mechanicznych z momentem lekko powyżej 11 Nm. Jeżeli chodzi o głowicę, też ta już zbadana konstrukcja z zaworem VVA, czyli z tymi zmiennymi fazami rozrządu. Przy niskim obciążeniu silnika, przy niskich obrotach zawory otwierają się troszkę mniej. Przy dużym obciążeniu silnika załącza nam się ikonka VVA, która powoduje przesunięcie zaworka i większe otwarcie, maksymalne otwarcie zaworów dolotowych, co powoduje większy moment obrotowy, oczywiście też większe spalanie, no i też jakby lepsze parametry silnika, czyli przy niskich obrotach niższe spalanie, lepsza ekonomia, przy mocniejszym obciążeniu lepsze parametry silnika, wyższa moc, wyższy moment obrotowy. Co do skrzyni biegów, też to samo, 6 biegów, mokre sprzęgło, ten świetny, dynamiczny, bardzo elastyczny silnik, który jak na 125 daje bardzo fajne poczucie bezpieczeństwa, czyli spokojnie można wyprzedzić ciężarówkę bez jakby mokrych potów. Ten świetny silnik jest osadzony w stalowej ramie Delta Box. Właściwie rama tutaj się nie zmieniła od pierwszego modelu MT-125, czyli już właściwie od jakichś 10 lat. Aluminiowy wahacz. Jeżeli chodzi o zawieszenie przednie, jest to zawieszenie oczywiście upside down, co prawda cały czas bez regulacji, ale oczywiście w przypadku 125 nie jest to aż tak bardzo konieczne. 41 mm średnica goleni i oczywiście jest to Kayaba. Tylne zawieszenie, centralny amortyzator również bez regulacji. Dalej idąc, co do hamulcy, tarcza hamulcowa przednia, radialnie zamontowane zaciski hamulcowe czterotłoczkowe oraz tarcza hamulcowa tylna, co daje bardzo dobrą skuteczność hamowania. Jeżeli chodzi o całą tutaj linię tego motocykla, mam tutaj ten styl trochę taki cyklopowy, czyli centralna soczewka, która odpowiada za światło mijania oraz światło długie oraz te piękne elementy, które są w stylu takich kocich oczu jako światła pozycyjne. W tym modelu zmienił się jakby kolor, mamy tutaj już nowy kolor, który jest taką delikatną perłą i ten specjalny kolor felg, który występuje w modelu 320, w modelu 7, w modelu 9 i właściwie tyle, bo MT-10 w tym roku w modelu 25 nie ma kontynuowanej, więc w całej linii MT-ków ten kolor jest stosowany. Oczywiście bardzo fajna, dynamiczna linia tego motocykla, krótki, zwarty zbiornik, ale sporo miejsca na nogi.
Także siedząc na tym motocyklu, mając nogę na podnóżku, ja przy wzroście 172 cm mam tego miejsca sporo, więc tak jak wspomniałem, osoby o wzroście 1,80 m i więcej spokojnie w tym motocyklu się zmieszczą i będą czuły się komfortowo. Na motocyklu siedzimy dość blisko kierownicy, ta przestrzeń jest dość krótka, więc no jest pełna kontrola oczywiście, ale no jakby nie ma za bardzo możliwości, żeby się specjalnie mocno położyć na kierownicę, jakby zmienić tą pozycję na bardziej sportową, ale kierownica jest dość szeroka. Mamy tutaj ten fat bar, czyli kierownica ze zmienną średnicą, szeroki środek i kierownica zwężająca się do boku. Jak jesteśmy już w tym miejscu, to chcielibyśmy zaprezentować Wam to, co zmieniło się w tym modelu, czyli w modelu 2025, a zmieniła się elektronika i wyświetlacz. Wyświetlacz uległ zmianie, choć wygląda podobnie do modelu poprzedniego. Oczywiście jest tutaj możliwość komunikacji z telefonem komórkowym, ale już nie taka komunikacja jak w modelu poprzednim, która była bardzo prosta, wręcz no nie do końca dobrze działająca. Tutaj działa to znacznie lepiej. Co mam na myśli? Chodzi o to, że możemy w tym motocyklu po połączeniu się z aplikacją mieć komunikację z telefonem komórkowym, ale to już na takim poziomie. Ja może Wam zaprezentuję, jak to wygląda w przypadku jakby połączenia telefonicznego. Dzwoniąc na telefon, wyświetli nam się, kto do nas dzwoni. Nie tylko mamy informację, że jest połączenie przychodzące, ale widzimy zapisany kontakt i możemy telefon odebrać bądź odrzucić. Zakończę, tutaj możemy odebrać, ciach, mamy połączenie, tutaj je wyłączamy. Też Wam pokażę na szybko, jak wygląda kwestia wysłania wiadomości tekstowej SMS-a. SMS został wysłany. W tej części wyświetlacza pojawi nam się komunikat w postaci takiej właśnie wiadomości. Proszę bardzo, właśnie wiadomość przyszła. Musimy sobie wejść w menu, w informacje o SMS-ach i tutaj Message możemy sobie tą wiadomość odczytać i widzimy, kto wysłał wiadomość, kiedy została wysłana i widzimy część tekstu. Niestety wiadomości nie można odczytać, ponieważ no jakby nie ma możliwości czytania SMS-ów na motocyklu. Widzimy tylko, że przyszła wiadomość i widzimy od kogo oraz początek treści tego SMS-a i to możemy sobie po prostu usunąć, ale niestety nie możemy sobie, nie możemy sobie odczytać całej treści, tylko początkowy zapis tego SMS-a. Tak jak zauważyliście, w tym menu mamy tutaj dodatkowe funkcje, takie jak prognoza pogody. Tak, odpalając sobie tą informację widzimy, jakie jest prawdopodobieństwo opadów, jaka jest temperatura, jaka jest prędkość wiatru. Wyłączając tą prognozę pogody, wracamy sobie do tego głównego menu. Wyłączamy i mamy te parametry takie jezdne. Idąc dalej, dodatkowo doszły nam takie rzeczy jak muzyka, czyli możemy sobie przy połączeniu telefonu z interkomem zmieniać piosenki, zatrzymywać, przełączać na następne, ściszać lub podgłaśniać muzykę. Super sprawa. I tutaj pewnie też zauważyliście, że jest coś takiego jak turn by turn. I tutaj wchodząc sobie w aplikację MyRide, proszę bardzo, aplikacja MyRide, już Wam pokazuję. Tak, ciach. Możemy wybrać funkcję znajdź kolejny cel podróży. Wybieramy sobie opcję dom, rozpocznij jazdę i telefon wrzucamy do kieszeni, a przechodzimy sobie w tym momencie na aplikację. Jeszcze się nie załadowała, więc ona potrzebuje chwilkę, żeby się przełączyć do... aktywowała się i włączamy sobie nawigację. Mamy, słuchajcie, podstawową nawigację, która pokazuje nam, kiedy dojedziemy, jaka jest godzina, w której dostaniemy się do naszego celu, ile jest kilometrów i strzałki prosto, w prawo, w lewo. Więc dzięki temu mamy taką uproszczoną nawigację, która no, według mnie rewelacyjnie jak na taki motocykl, jeżeli mamy tutaj nawigację, no to jest rewelacja. Idąc dalej, co do zmian. Też w nowym modelu MT-125 pojawiło się coś takiego jak Teams, czyli tematy wyświetlacza. Mamy MT, Street czy Brand. Wchodząc sobie w MT mamy tego typu wyświetlacz. Pokażę Wam, jak działa obrotomierz. Ok, kolejny wyświetlacz to Street, to już widzieliście z takim obrotomierzem. I kolejny wyświetlacz to
Brand, czyli mamy tutaj pasek, który pokazuje nam obroty, ale również przesuwany, ten pasek wychylający się w górę pokazuje jakby kąt wyprzedzenia, kąt otwarcia przepustnicy. Więc te elementy doszły w tym modelu, więc można powiedzieć, że mamy komunikację z telefonem komórkowym i mamy elektronikę na poziomie spokojnie Tracera 9 czy nowej MT7, więc rewelacja. W MT-125 w tak prostym motocyklu mamy tak zaawansowaną i tak rozbudowaną elektronikę, więc uważam, że nowy model został dość mocno zmodernizowany, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Co do pozostałych rzeczy, nie ma specjalnych zmian. Waga taka sama, 138 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, moc 15 koni mechanicznych, więc wszystko jest na tym samym poziomie. A to, co mówiłem na samym początku filmu, czyli jaki udźwig ma ten motocykl, jaką wagę może on transportować, to 182 kg. Czyli spokojnie osoba, która waży 100, może ze sobą zabrać pasażera, który waży też nieźle, bo 80 kg i spokojnie takie dwie osoby mogą tym motocyklem się przemieszczać i ten motocykl ma taką wytrzymałość i homologacja pozwala na transport takiej masy jakby takiego powiedzmy ładunku, czyli kierowcy i pasażera, więc rewelacja. Yamaha tutaj świetnie się przygotowała też wytrzymałościowo co do tak małego motocykla. Jeżeli chodzi o konkurencję, oczywiście KTM Duke, oczywiście Honda CB, natomiast uważam, że Yamaha cały czas wygląda świeżo, cały czas wygląda nowocześnie i cały czas się rozwija, jeżeli chodzi o tutaj to, co jakby na rynku jest teraz jakby bardzo modne, czyli elektronikę. Oczywiście w tym modelu można sobie zamontować akcesoryjny quick shifter, który pozwala nam zmieniać biegi w górę, gdyż zastosowana jest jeszcze przepustnica mechaniczna, czyli za pomocą linek. Dlatego biegi w dół nie można przełączać, nie mogą być wbijane bez użycia sprzęgła. Słuchajcie, z MT-125 pokrótce. Jeżeli mielibyście pytania, piszcie w komentarzu, postaramy się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Dziękujemy Wam za oglądanie i do następnego, do zobaczenia.